Jestem chyba zwolennikiem poglądu George'a Kennana, że jednak polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa, o ile sam propaguje demokratyzację dyskursu na ten temat, a zwłaszcza kluczowych kwestii, to jednak pewne takie rozgrywki, jak rozegrać sojusznika, bo nawet w najbardziej kochającym się małżeństwie negocjujemy pewne rzeczy. To nie jest tak, że są bezkosztowo. Tak? To jest właśnie realistyczna szkoła podejścia również nawet do małżeństw. No, musielibyśmy się oszukiwać, że nie dochodzą do jakichś, prawda, nie ucieramy czegoś. Tak? To jest normalne. No, każdy ma swoje interesy, swoje światopoglądy, swoje postrzeganie spraw. I tak samo jest z Amerykanami, ale tu akurat rzeczywiście mniej gdybym był politykiem prowadzącym politykę zagraniczną i bezpieczeństwa zwłaszcza, to bym chyba mniej na co dzień się przejmował tym, jakie uczucia mają obywatele. Oni się posługują emocjami. I George Kennan pisał i przestrzegał w American Diplomacy, żeby tak nie bardzo tak słuchać codziennie ulicy, co o tym sądzi, bo popełnia się wielkie błędy geostrategiczne. I tu też tak bym postępował, dlatego że to jest bardzo proste. W każdej relacji dwóch podmiotów politycznych, gdzie decydują przecież interesy, jak one się zachowują. To nie jest relacja między dwojgiem ludzi, a i między ludźmi i tak zresztą bardzo często interesy grają pierwszorzędną rolę w kluczowych momentach. No ale załóżmy, że mamy jakieś konstrukty wartości, prawda? Bo można mieć podobny światopogląd i wzajemnie wpływać na swoją sprawczość, no to między państwami zasadniczo nie ma nie powinno być takich odczuć ludzkich. I nawet małe państwa wystawiają koszty wielkiemu mocarstwu, które prowadzi politykę i oczekuje od tego małego państwa czy średniego państwa, że to państwo będzie realizowało politykę zgodną z oczekiwaniami wielkiego, to też płaci koszty tego, ten wielki, bo na przykład nie musi najeżdżać wojskiem albo nie musi tyle wydawać, musi robić coś innego i wszystko zatem jest przedmiotem negocjacji. Nawet mały negocjuje z bardzo dużym. Kluczowa rzecz jest taka, że rzeczywiście wielkie mocarstwa czasami prowadzą politykę nie z rządem, tylko poprzez dominację PR-ową, informacyjną, prowadzą politykę przez społeczeństwo po to, żeby ten rząd po prostu musiał słuchać. I Amerykanie są w tym bardzo dobrzy. Uczyli mnie sami Amerykanie, że maksymalnym stopniem kontroli jest przekonanie partnera, słabszego partnera, ale wciąż jednak partnera, że jest absolutna tożsamość świata wartości. I wtedy jest bezkosztowe prowadzenie, bo ten partner, to tak samo w relacjach międzyludzkich jest, sam się stara a priori, tak, przewidywać oczekiwane zachowanie. Mało tego, hierarchia wartości, opisuję to w książce w amerykańskim Gambicie, w takim podrozdziale, hierarchia wartości polityków tego podporządkowanego państwa sama się ustawia pod antycypowane, oczekiwane pragnienia mocarstwa dominującego, który ma tak wpływ PR-owo-statusowy na postrzeganie decyzji danego polityka i jego karierę w kraju podporządkowanym, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. I to jest wypisz, wymaluj, trzecie RP. Nie wadziło nam to, bo aż tak bardzo, dlatego że była jasność. Wstępujemy do NATO, do Unii, byliśmy 100% korzyści z przystąpienia do NATO, też można przyznać chyba 100% korzyści z przystąpienia do Unii, no ale historia się nie skończyła w tamtym momencie, tylko jedziemy dalej, tak? No, Unia już ma różne zabarwienia w zależności, czy mówimy o rynku rolnym, czy o innych sprawach, przemyśle, klimacie, węglu. NATO okazało się być oczywiście bardzo na plus i że była pełna jasność, natomiast okazuje się, że w ramach sojuszu właśnie się uczymy, też są różne interesy wynikające z odmiennej stawki ryzyka. No bo Amerykanie mają inną stawkę ryzyka, będąc w Ameryce Północnej, a inną my tu, będąc blisko Ukrainy i Białorusi, prawda? No i cała polityka powinna polegać na tym, jak Amerykanów trochę używać Amerykanów do naszej polityki, a Amerykanie używają nas do swojej. No i na tym polega polityka i dlatego jest taka mało cnotliwa, tak? Na tym, że jest taka okropna, a ludzie, którzy się tym zajmują, są najczęściej strasznie irytujący jako ludzie, tak? Bo to jest taka manipulacja trochę, no. Nasza polityka zagraniczna w dużej mierze została przechwycona przez politykę krajową, w szczególności w roku wyborczym. Ja się nie znam na polityce krajowej, więc nie umiem nawet powiedzieć, co się wydarzy na jesieni. Absolutnie, szczerze mówiąc, nie czuję się jakimkolwiek nawet ekspertem czy specjalistą, wręcz przeciwnie. Natomiast faktem jest, że percepowane są decyzje przez wynik wyborów krajowych
I to jest bardzo złe, bo nie powinno tak być. Ja chyba jestem jednak trochę stary pod tym względem, bo do mnie przemawia znów ten sam George Kennan. U nas, prawda, wychwalany pod niebiosa, no bo ten to pokonał Sowiety, stworzył konstrukcję containmentu, powstrzymywania, natomiast nie czytali dokładnie chyba ci, co go tak wychwalają, bo on tak wcale nie miał w tych państwach Europy Środkowo-Wschodniej dobrego zdania, że powinny istnieć za bardzo. Czego ja oczywiście nie podzielam, no bo jestem związany tutaj z uczuciem, z ojczyzną naszą i staram się patrzeć przez jej interesy. I tej takiej, prawda, pan imperialnej czy konstruktywistycznej polityki amerykańskiej, czyli tej takiej rozszerzającej imperium amerykańskie, dobrotliwe do imperium amerykańskie, takie z naszej perspektywy zwłaszcza, i limes, poszerzania limes, tak, on był temu przeciwny. Amerykanie pozwalają się często ogrywać przez mniejszych graczy, dlatego że zasoby amerykańskie, no przynajmniej do niedawna, są tak ogromne, że nie czują kosztów tego ogrywania przez długi czas. Tak? A dla takiego mniejszego partnera, jak Izrael, to już jest bardzo duża różnica. My mamy dużo większe. Szczerze mówiąc, nasze atuty geostrategiczne są znacznie poważniejsze niż Izraela. Natomiast znacznie poważniejsze. Wystarczy zobaczyć w czasie zimnej wojny. Izrael nigdy nie był w planach ewentualnościowych. NATO nie współdziałał. Wojsko izraelskie absolutnie nie było komplementarne. Żydzi w Izraelu prowadzili swoją politykę zagraniczną w pełni właściwie, często wykorzystując siłę amerykańską, a już od czasu II wojny irackiej, a nawet też pierwszej, ale na pewno drugiej przez długi czas używali dla swoich potrzeb, prawda, takiej hubris amerykańskiego, takiej pychy pewnej imperialnej, tak? Manipulowali, innymi słowy. I oczywiście można mówić o lobby żydowskim, można też dyskutować, no ale Chiny są oczywiście wielkim państwem. Czy Chiny przez długi czas nie realizowały manipulacji Stanów Zjednoczonych asymetrycznie i udawały asymetryczność w dużej mierze? Myślę sobie, że można się naprawdę sporo zastanowić, tak? Czy jakiejś większej liczby państw nie można przypisać takiej, bo generalnie wszyscy próbują rozgrywać Amerykanów po to, żeby poczuć się bezpieczniej, mieć lepszy dostęp do rynku. I no taka jest natura tej relacji. No, polityka, tak jak mówię, polega na wzajemnym manipulowaniu się, a nie na jakichś tak uprzejmościach realnych. Ja tutaj, tu gdzie nagrywamy, gościłem czołowych polskich polityków, pokazując im prezentację Arminowego Wzoru. I oni, to są inteligentni jednak ludzie, tylko tak, to teatrum, później, które w telewizji widać, to sprawia wrażenie, że są trochę tacy, prawda? Natomiast oni wszyscy mówili, panie Jacku, czy tam Jacku, jeżeli się znamy, panie Jacku, to nie jest Armia Nowego Wzoru, to jest państwo Nowego Wzoru i to nie przejdzie, bo to podważa fundamenty, na których stoi, nie wiem, partia rządząca, funkcjonowanie systemu publicznego i tak dalej, i tak dalej. Zaproponowałem w kilku momentach, w wojsku na przykład, tak, kultura debriefingu, mówienia prawdy, relacje międzyludzkie, zniszczenie feudalnych zaciąłości. Zaproponowałem też trochę, jako taką wizję trochę idealistyczną w edukacji, w tym rozdziale o Kapitan Bomba i reszta, jak no, na przykład sprowadzić ludzi z zachodu, którzy mają lepsze wzorce akademii, gdzie nie ma tego knucia feudalnego, które u nas jest powszechne, i żeby oni mogli sami się rozgościć i zagospodarować bez tych polskich naukowców, tak, żeby im przeszkadzali na początku, tak. No bo ja nie wiem, ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to zrobić. To jest prawda, słuszna diagnoza panów, że zatrzymałem się w pół drogi, bo ja nie wiem. Poza tym, że wiem, wydaje mi się, w jakim kierunku sztuka wojenna zmierza, jakie powinno być wojsko dla Polski z punktu widzenia jego sposobu funkcjonowania, to absolutnie nie wiem, co zrobić, żeby doprowadzić do takiego momentu, żeby ci, którzy decydują o tym, zrozumieli, dokonali tego pewnego przełomu intelektualnego, ideowego, moralnego nawet, i żeby stworzyli państwo Nowego Wzoru. Nie mam pojęcia i coraz bardziej mi się wydaje, że bez grubej historii jakiejś to się nie dokona. Gdy byłem w dowództwie, jednym z dowództw wojskowych w dniu, gdy wybuchła wojna, to myślałem, że sama wojna, zwłaszcza, że myślałem, że Ukraińcy przegrają ją szybko, spowoduje taki wstrząs, może podobny trochę do tego wstrząsu pruskiego po Jenie i Auerstadt. No to się nie dokonało, bo Ukraińcom poszło lepiej, znacznie lepiej niż się spodziewali, no i Polacy z tą swoją pychą pustą taką, widziałem to też, no jak Ukraińcy, no to prawda, to jak oni,
to my 2 razy lepiej, albo 5 razy lepiej, tak? I moim zdaniem na przykład w związku z tym nie ma wielkiej reformy w wojsku pod tym względem, jest tylko kupowanie większej ilości sprzętu. Bez pomysłu właściwie moim zdaniem. Uważam, że w niektórych aspektach państwo polskie jest za słabe. Powinno być państwa więcej, powinno być silne i stanowcze. Natomiast ludzie, którzy realizują to państwo, najczęściej są niskie, nie wszyscy oczywiście, są bardzo niskiej jakości, paradygmat funkcjonowania jest bardzo niskiej jakości i niestety się też ten paradygmat niskiej jakości rozlewa biurokratycznie coraz bardziej, tak? Przynajmniej gdy byłem już dorosły i to pamiętam. Jakoś taka ogólna słabość, a jednocześnie rozległość tej słabości. Z zatrudnianiem mnóstwa ludzi, z mieleniem ogromnej części PKB przez system publiczny, który jest pozamerytoryczny. I to jest tragedia. No, wyobrażam sobie, że można mieć bardzo nowoczesne wojsko, które jest inkubatorem nowoczesności. No i oczywiście wojsko to państwo, tak? Więc jest to państwo, budżetówka, państwo i tak dalej. Natomiast jest nowoczesne, jak w Izraelu, tak? Albo jak było w Prusach, a zwłaszcza w takim ważnym momencie rozwoju Prus. Inkubator nowoczesności. Coś, co się kojarzy jako dobre, nowoczesne, godne, innowacyjne. No to też ważne i to w książce podkreślam, że innowacja to nie jest kwestia technologii, tylko sposobu organizacji relacji międzyludzkich i organizacji w wyniku ich współpracy. To jest prawdziwa innowacja i to też mnie nauczyli akurat geostrategzy, a nie tak jak w Polsce się przyjmuje w III Rzeczypospolitej, kupmy sobie iPhone'a albo nowy czołg z elektroniką i to jest innowacja, tak? To jest bardzo poskolonialne, to jest właściwie, to też pokazuje, gdzie my jesteśmy. I tak naprawdę tu będę obrazoburczy, że my nie zdobyliśmy niepodległości sami, tylko Amerykanie wygrali zimną wojnę i poszerzyli Limes, tak? I ten cały mit nasz niby solidarny, przepraszam, znów obrażę, mit, że Solidarność coś wygrała, jest absolutnie niepoważny, tak, z punktu widzenia jakiegoś szerszego obrazu. No, jako człowiek, który przeżył życie właściwie w III Rzeczypospolitej poza 14 latami wcześniej, myślę, że mam prawo już zrzucić tę przeszłość i myśleć o przyszłości. I ten mit Solidarności moim zdaniem jest kulą u nogi, tak naprawdę, rozwoju Polski. Dzieli też ogromnie, inne mity też dzielą, ale no, tu chciałem o tym powiedzieć. I ten okres transformacji spowodował takie kalki myślowe, które uczyniły z nas półperyferyjny kraj, czy peryferyjny. Na szczęście weszliśmy do Unii. Gdybyśmy nie weszli do Unii, to w ogóle chyba byłoby jeszcze gorzej. Znaczy, nie mówię nawet o rozwoju, tylko o tej mechanice. Wtedy tylko byłoby tak, że te korporacje dealują z 3 politykami, wchodzą i mają dostęp do rynku. Tak by było moim zdaniem. Tak się trochę muszą bardziej liczyć, są jakieś regulacje, dyrektywy, coś tam się dzieje, prawda, mniej więcej. Natomiast po prostu historia się nie skończyła i zatacza nowe koło i wydaje mi się, że jak mówię, musimy zaśpiewać w ogóle nową pieśń i na nowo pomyśleć, czym ma być państwo polskie. I w ogóle musimy się dogadać w tym temacie. Zarówno czy ma być szerszym konstruktem federalizującej się Unii Europejskiej, czy ma być czymś oddzielnym, to trzeba się dogadać na ten temat. Poza tym, czym ma być właśnie dla nas, dla mnie, dla pana, jaką ma być republiką. I tego nie ma, dlatego że jedziemy na oparach okresu transformacji i wszystko się fajnie miało być, tak? Unia, NATO i generalnie samo się robi. Makroekonomia Unia, bezpieczeństwo NATO i w ogóle jesteśmy teraz zdziwieni, że ktoś nas pyta, czym chcemy być, kim chcemy być.